Szanowni Państwo, łysa, ogolona głowa brzytwą zawsze jest na topie. Nie było czasów, w którym taka fryzura nie byłaby dobrze widziana. Nie mówię o ostrzyżeniu maszynką, tylko mówię o goleniu głowy brzytwą. Z pędzlem, z kremem, z odpowiednimi kierunkami, z odpowiednimi ruchami brzytwy, ręki z balansem, z proporcjami. To wszystko ma sens i w każdym czasie faceci z wygoloną czaszką zupełnie do zera brzytwą zawsze dobrze wyglądają. W historii znamy różne przypadki ludzi, którzy mieli takie fryzury, czy to byli rosyjscy rewolucjoniści, ale na mnie największe wrażenie, kiedy byłem młodym człowiekiem i słuchałem punk rockowej muzyki, zrobił plakat z magazynu Zarzewie, w którym było zdjęcie zespołu Siekiera. Jeden z członków zespołu jest ogolony zupełnie na glacę i ma długą, krzaczastą brodę. To jest coś, co robiło większe wrażenie wtedy niż inni członkowie tego zespołu z irokezami czy z innymi fryzurami. Teraz robię takich fryzur bardzo dużo. Bardzo często faceci, którzy mają taką ochotę lub nie mają zbyt dużo włosów i chcą się dokładnie zjechać, przychodzą i golą się zupełnie na glacę. Golenie głowy brzytwą przebiega w dość podobny sposób, ale nie dokładnie taki sam jak golenie twarzy. O goleniu twarzy można obejrzeć w moim innym filmie, a tutaj się skupię tylko na goleniu głowy. Zawsze trzeba rozgrzać głowę i zarost. Skóra na głowie jest twardsza niż skóra na twarzy, w związku z tym przy goleniu nie trzeba później aż tak mocno naciągać. Jest ona dość sztywna i bardziej sprężysta i to samo jest z rozgrzewaniem. Nie trzeba bardzo mocno rozgrzewać, ale rozgrzać należy zawsze. Następnie olejek Pre-Shave, pędzel i klasyczne mydło firmy Uppercut. Pędzlem od środka głowy, półkolistymi ruchami do zewnątrz. Po dokładnym, kilkukrotnym przejechaniu, namydleniu, porządnym podniesieniu włosów przystępujemy do golenia. Od środka głowy do zewnątrz. Nie golimy pod włos. Nie wolno na głowie golić pod włos, ponieważ golenie pod włos zawsze powoduje uszkodzenia naskórka. Głowa jednak jest dość wrażliwym miejscem i krew po goleniu pod włos potrafi lecieć bardzo intensywnie. Golenia nie należy powtarzać. Ogolić należy raz. Golenie nie może trwać zbyt długo. Należy ogolić tak szybko, jak to jest możliwe, żeby krem nie wysechł na głowie. Należy później kilkakrotnie obejrzeć głowę pod światło, czy nie odstają jakieś włosy i to jest praktycznie wszystko. Dokładne, porządne wygolenie głowy. Po goleniu należy użyć balsam po goleniu. Ja użyłem akurat balsamu firmy Uppercut, ponieważ używam całego zestawu ich kosmetyków, więc generalnie powinno się używać całego zestawu dedykowanego i głowa lśni, głowa jest zrobiona jak należy. Bardzo dobrze, oryginalnie i profesjonalnie wygląda kąt zrobiony przez kroni, taki jakby baczek w drugą stronę. On powinien mieć kąt 45 stopni, powinien iść równo, czasami włosy rosną różnie. To jest oczywiście twarz i to jest człowiek i to są włosy. To też należy pamiętać, że na twarzy nie da się rysować ołówkiem, ale generalnie ta linia powinna być zachowana w taki sposób, jak widać na pokazanej siatce. W latach 80. był bardzo popularny taki film To tylko rok, o niespełnionych muzykach rockowych, którzy za wszelką cenę próbują osiągnąć sukces. Jednym z pomysłów na osiągnięcie sukcesu jest to, że wchodzą do starego, takiego klasycznego zakładu fryzjerskiego, w którym strzygą sami faceci. Lider zespołu siada na fotel, dziewczyna szepcze coś fryzjerowi na ucho i on taki zdziwiony pyta: to co, jedziemy na glacę? Tamten wyskakuje wystraszony, wszyscy się śmieją. To miała być fryzura na Sala Solo, który był wtedy bardzo popularny i święcił triumfy w Polsce ze swoim zespołem Classics Nouveau. Tak jak już mówiłem wcześniej, ogolona brzytwą glaca zawsze jest modna.